Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dziura budżetowa w 2023 roku. Rząd poprosił, aby nie karmić Rosjan kiełbasą zrobioną z larw much. Rekordowy import z Chin. Kazachstan ogłosił pełne przestrzeganie sankcji nałożonych na eksport technologii do Rosji. Walka z masowym podrabianiem konserw rybnych. Zapytano rosyjskich emerytów, ile chcieliby zarabiać. Zapraszamy. Dzień dobry, 12 stycznia 2024, codzienny ekonomiczny przegląd jest z wami jest Paweł Jeżowski i redaktor Lech Mateusz Lech. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I to już koniec witania. Dobra, przechodzimy do paska Pawła, ale zanim to nastąpi, pamiętajcie za chwilę wcisnąć lajka, jeżeli materiały Wam się będą podobały. Przy drugim materiale, jeżeli jecie kanapki, radzę odłożyć, gdyż tu może być pewien problem. Dla informacji Was, jeżeli wczoraj mieliście pracowity dzień, wypuściliśmy 3 filmy. 3 filmy, w tym ostatni o 19:00 z Krzysztofem Wojczalem. Wcześniej był live dla widzów, odpowiadaliśmy na Wasze pytania i zdawaliśmy Wam raport, co udało nam się dzięki Waszemu wsparciu zrobić w ostatnim miesiącu. A teraz, Pawle, powiedz nam, jaka pogoda w Rosji, gdyż teraz wszyscy żyjemy pogodą. Słuchajcie, no tutaj się zmienia. Mieliśmy jeszcze wczoraj odwilż, było 0 + 1 w Moskwie. A dzisiaj nachodzą mrozy, piątek, no i weekend zapowiada się, że w nocy może spaść w tej centralnej Rosji, w tej części europejskiej nawet do -30. W Moskwie się mówi o -25, z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. No i taka może być nieciekawa sytuacja, no bo bardzo krótka odwilż i znowu mrozy. A sytuacja z aferą grzenikową wcale się nie ustabilizowała, dochodzą nowe miasta. Dzisiaj rano widziałem przegląd rosyjskiej prasy robiłem przegląd rosyjskiej prasy i Telegramu, no i doszły nowe miejscowości. Ktoś pewnie za jakiś czas policzy je dokładnie. Ja przestałem liczyć, jak się doliczyłem 50, tak jak mówiłem, a na pewno jest więcej. Pewnie za jakiś czas się dowiemy. No, sytuacja, jeżeli chodzi o ten obszar, jest nieciekawa, bo w lutym również zapowiadane są cały czas jednak mrozy w Rosji. No, Rosja jest krajem, kiedy w zimie jednak ta temperatura spada mocno poniżej 0. A teraz sobie, słuchajcie, przejdziemy do tego, co się dzieje na rosyjskiej giełdzie i na walutach. Jeżeli chodzi o kursy dewiz, to te kursy dewiz w tym momencie zarówno euro, jak i dolar spadają, rubel się umacnia i to są dobre informacje chyba dla rządu, chociaż myślę, że wielu przecenia te informacje, wielokrotnie o tym mówiliśmy, tak, te kursy. No natomiast rząd będzie robił wszystko, żeby w pierwszym kwartale ustabilizować dosyć nisko, nawet kosztem, myślę, gospodarki, bo jest jakaś taka wiara, że im mocniejszy ten rubel, tym ta gospodarka jest mocniejsza, co wielokrotnie mówiłem, tutaj takiego ścisłego powiązania nie mamy, natomiast no, silniejszy rubel na pewno będzie walczył w części z inflacją, tak, a więc jeżeli ten rubel by się osłabiał, no to ta inflacja jeszcze bardziej by się rozpędzała, no i pewnie tego władza również się obawia. Jeżeli chodzi o ceny ropy naftowej, Urals w tym momencie jest na wsparciu, jest na powyżej price capu, natomiast Brent zdrożał, będziemy o tym mówić, o 2–2,5% po atakach amerykańsko-brytyjskich na Jemen, na bazy Houthi. No i tu były zwyżki właśnie 2–2,5% na tym Brencie. Teraz sytuacja troszeczkę się uspokaja, można by było pomyśleć, że powinny być spadki, no bo jeżeli te bazy zostały zniszczone, natomiast traderzy obawiają się eskalacji, no i jakiejś reakcji tutaj ze strony Iranu. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli tej reakcji nie będzie w weekend, no to pewnie wrócimy do spadków. Natomiast jeżeli ktoś
traduje na tej ropie, no to musi mieć stalowe nerwy, no bo może wszystko się wydarzyć, wszystko jest zależne od tych geopolitycznych i militarnych rzeczy, które się dzieją na Bliskim Wschodzie, które w mojej ocenie są bardzo trudne do przewidzenia, no bo trudno jest przewidzieć, co się tam wydarzy. I tak jak Marek Meissner mówił, że to będzie falować, tak? Będziemy mieli różne tego etapy. Okej, skoro powiedziałeś już o eksplozjach w Jemenie, ponoć teraz w przeciągu najbliższych kilku godzin ma być przegrupowanie i ewentualnie ponowienie ataków. Natomiast przejdźmy do Ukrainy, która potrzebuje ponoć 32 miliardy dolarów od darczyńców w tym roku, aby pokryć deficyt budżetowy, powiedziała rzeczniczka Międzynarodowego Funduszu Walutowego Julie Kozak. Według niej inflacja w kraju, i tu jest pozytywna wiadomość dla Ukraińców, spadła z prawie 27% do 6%. Tak odwrotnie chyba taka tendencja niż w Rosji. W tym momencie my mówiliśmy, Ukraińcy też zmniejszyli minimalnie stopy procentowe, a więc widzimy, że bank reaguje. Natomiast żeby utrzymać dosyć dobre wyniki za 2023 rok, jeżeli chodzi o zarówno wzrost gospodarczy, powrót tego szlaku handlowego i inflację, no potrzebne są dotacje z państw zachodnich i o tym też dzisiaj będziemy mówić. Mamy też informacje, jeżeli chodzi o Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który śledzi dyskusję na temat konfiskaty aktywów Federacji Rosyjskiej i stara się ocenić konsekwencje takiego kroku dla międzynarodowego systemu walutowego. Więc widzimy, że coraz więcej instytucji rozważa bardzo poważnie, że coś takiego nastąpi, no i już przygotowuje plany działania, co wtedy powinno, jeżeli chodzi o ich działania, się ewentualnie zmienić lub nic się nie zmienić. Natomiast Rosja się mści, wypowiedziała umowę z Ukrainą o ruchu drogowym. Tak, tutaj też widzimy, że Rosja ogólnie coraz więcej umów międzynarodowych wypowiada nie tylko z Ukrainą i odwrotnie. No powoli następuje taka izolacja tego państwa. Nie wiem, czy to z jednej strony wydaje się, że to jest mocno szkodliwe, z drugiej strony być może pomaga reżimowi utrzymać władzę, no bo jest taki efekt takiej oblężonej twierdzy, wszyscy przeciwko nam i tak dalej. Mamy informację ze Słowacji. Premier Fico zapowiedział, że utrzyma zakaz importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy, w tym cukru. Zaznaczył, że wsparcie dla Ukrainy nie może być sprzeczne z interesami Słowacji. Tak. Natomiast Komisja Europejska pójdzie na ustępstwa wobec Węgier, aby te zatwierdziły przyznanie Ukrainie 50 miliardów euro. Tak przynajmniej donosi Financial Times. No jestem ciekaw, bo to już za 2 chyba albo 3 tygodnie będzie to spotkanie. No tak. Koniec stycznia, początek lutego. Tutaj są przygotowywane cały czas 2 plany. Plan właśnie dogadania się oraz plan B, kiedy by jednak Węgrzy w ostatnim momencie jakieś weto czy salto zrobili. W mojej ocenie nie warto dogadywać się z Węgrami, szczególnie, że oni żądają jakichś dodatkowych zabezpieczeń, że można wypowiedzieć to pomaganie Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie nie wygląda, znaczy intencje węgierskie nie są dobre, wydaje się, że grają na siebie i grają również niestety na Rosję, tak to wygląda. Mamy też informację, że kandydat na prezydenta Finlandii, Aleksander Stubb, w rozmowie z agencją Reutersa obiecał, że do końca konfliktu w Ukrainie nie będzie utrzymywał kontaktu z władzami rosyjskimi. To jest bardzo ciekawe i ciekawa też jest dosyć szybka jednak zmiana postawy Finlandii z kraju, który był jeszcze do niedawna neutralny i nie wypowiadał się w polityce międzynarodowej, do takiego tonu bardzo jastrzębiego, i zbliżonego do tego, do krajów bałtyckich. Tutaj widzimy bardzo podobne. Parasol NATO bardzo tak, dodał im odwagi. Pewności siebie.
Tak. Tu mamy kolejną informację z Departamentu, tym razem stanu USA. Stany Zjednoczone zamierzają podjąć decyzję o wykorzystaniu zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej wraz z innymi państwami G7. Grzany temat jest coraz mocniej. My zapowiadaliśmy takie kroki, jeżeli się gdzieś w Kongresie USA nie dogadają, no to będzie trzeba korzystać z tych środków i że to będzie najprawdopodobniej ten kierunek. No i wydaje się, że wszystko idzie w tą stronę. Zobaczymy, ile to potrwa jeszcze. Zobaczymy, tak? Mówiliśmy 4 kraje, postawa taka jastrzębia, 3 kraje europejskie, no postawa bardziej zachowawcza. O, tak. Strusia. Wicepremier Hiszpanii Teresa Ribera wezwała firmy importujące gaz, aby nie podpisywały nowych kontraktów na dostawę LNG z Rosji. To jest o tyle istotne, bo Hiszpania jest dużym odbiorcą gazu LNG z wielu kierunków. No i widzimy, że takie zapowiedzi, my mówiliśmy, że coś takiego będzie się pojawiać, a więc po zapowiedziach Finlandii mamy właśnie zapowiedzi Hiszpanii, mamy nieoficjalne, jak to zwykle, zapowiedzi Francuzów, że oni również ograniczają, jeżeli chodzi o Totala. No ciekawe, zobaczymy, jakie wyniki będą za 2024, jeżeli chodzi o rosyjski LNG, bo nie spodziewam się, że wszyscy porzucą, natomiast ten proces chyba się zaczął właśnie. Takiego ograniczania, wiesz, może nie całe, ale kilkanaście. No wiesz, może jeszcze nie w tym roku, ale w następnym, tak. No bo tak. Ten następny news jest niezwykle ciekawy. Rosyjska ambasada w Ekwadorze oświadczyła, że wysyłanie starego sowieckiego sprzętu wojskowego, w tym amunicji, do Stanów Zjednoczonych zostaje uznane za nieprzyjazny krok. Wcześniej informowano, że Waszyngton zaoferował Ekwadorowi dostarczenie amerykańskiego sprzętu w zamian za rosyjski. Tu chodzi o to, żeby Amerykanie wzięli ten sprzęt z Ekwadoru i wysłali Ukraińcom? To jakieś, wiesz, tak. T-72 i tak dalej, tak? Amunicja, tak. Aha, w dużej mierze, bo amunicji ciekawie. Ogólnie brakuje tej sowieckiej. Mało krajów jeszcze produkuje. Poza Rosją, tak, więc to tak to wygląda. A są właśnie jeszcze zmagazynowane w takich dziwnych miejscach. Ogólnie sytuacja w Ekwadorze jest teraz bardzo ciekawa, to chyba na osobny jakiś materiał. Natomiast mamy informacje z Ukrainy, że majątek ukraińskiego oligarchy Igora Grinkiewicza, który według lokalnych mediów był jednym z największych dostawców dla Ministerstwa Obrony Ukrainy, został zarekwirowany w ramach sprawy o defraudację pieniędzy na dużą skalę i tak podaje agencja ukraińska. No to tu jest duży krok, ciekawe, jak to będzie. Cały czas naciski amerykańskie, żeby Ukraińcy walczyli z korupcją i żeby bardziej przezroczyste było rozliczanie pieniędzy z pomocy wojskowej. I tak, to jest jeden z warunków też. I widać też od momentu, gdy zaczęły wypływać te informacje, jak kurek został przykręcony i to teraz, dopóki się coś nie dzieje, ten kurek nie jest odkręcony. Wszystko też ma pewnie związek ze sobą. Natomiast rząd rosyjski przyznał nagrody, no przyznają nagrody oczywiście, czemu nie? Medale to i nagrody. Dla programu 60 minut ogłosił Skabajewą i Popowa najlepszymi propagandystami w 2023 roku, ale to tam jest na tabliczce najlepszy propagandysta czy dziennikarz? Nie, to są dla mediów, rząd specjalną nagrodę. Okay. Ogólnie Rosja ma swoje nagrody, oficjalnie jest, słuchaj, za odwagę cywilną i przenikliwość polityczną i skuteczną obronę interesów ojczyzny w wojnie informacyjnej. Tak. Okay. I to 2 nagrody były tutaj, tak, dla prowadzących, a więc tak. Nie? Tam też były inne nagrody. A tak, gdzie jest nasz krzykacz? Nie dostał nagrody? No bo jak oni dostali najlepsze... Nie, właśnie nie 60 minut, no niestety. Okay. Nie. Słuchajcie, przechodzimy do tytułowej informacji. Mamy szacunki z Ministerstwa Finansów i ja to wielokrotnie podkreślam. Pamiętajcie, są to szacunki, czyli minister finansów wyszedł i coś powiedział. Nie są to dane.
do końca, bo już widziałem, że ktoś publikował, że mamy dane i tak dalej. To są szacunki, które ministerstwo przedstawia. Doświadczenie uczy, że te dane się zawsze zmieniają, a więc te pewnie zostaną zmienione, tak myślę, na początku lutego. Jak władza będzie wiedziała, jak wygląda wykonanie styczniowego, no i w zależności od potrzeb, co będzie lepiej się przedstawiało, czy obniżyć, czy podwyższyć te wartości za 2023 rok. Natomiast my oczywiście przytoczymy i też zrobimy troszeczkę dłuższy komentarz, żeby sobie to omówić, a dzisiaj tylko te informacje, jak wyglądała dziura budżetowa, bo dziura budżetowa powiększyła się o 10% w stosunku do planu i koniec końców wyniosła 3,24 biliona rubli, czyli to jest około bardzo podobna, zbliżony ten deficyt do ukraińskiego. Tak wynika właśnie z tych pierwszych szacunków. Tak jak mówię, szacunki za ostatnie lata i końcowe wyniki zawsze odbiegały dosyć diametralnie od tych pierwotnych. Natomiast przypomnijmy, że zaledwie 2 tygodnie temu władze spodziewały się niższych wartości. Mówiono, że będzie tak 2,4, 2,5 biliona. Nawet były jeszcze niektóre, że będzie 1,9. No okazuje się, że jednak kończą 3,24. Widocznie taka zapadła decyzja, że tak to będzie dobrze wyglądać, że to nie będzie za duża różnica. Szczególnie, że mamy to bardzo zbliżony wynik do tego końcowego, już skorygowanego za 2022 rok, no bo tam było 50, a potem się skończyło właśnie na 30, tak? A więc widzimy, że zbliżone dane i eksperci przypisują tutaj ten wzrost grudniowy, bo widzimy dosyć duży wzrost grudniowy, my mówiliśmy, że to będzie około 20% nawet budżetu. Eksperci przypisują zaksięgowaniu części wydatków na ukryte cele, czyli te militarne. Zobaczymy, czy w styczniu też te wydatki nie zostaną zrolowane, no bo tutaj wielokrotnie mówiliśmy, że władza ma możliwość sobie rolowania w jedną i w drugą stronę, w zależności co im się bardziej opłaca. Mamy tutaj również informację, że ich zdaniem aktywne ponadmiarowe wydatki przyspieszą niestety inflację, jednocześnie wspierając gospodarkę, no szczególnie tą militarną. Pod koniec ubiegłego roku produkt krajowy brutto wzrósł według Ministerstwa Rozwoju o 3,5%, no ale oni już jeszcze zapóźnieni byli, ponieważ według Putina już mamy ponad 4%. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów wielkość dochodów budżetu federalnego za ostatni rok wyniosła 29 bilionów rubli, czyli o 4,7% więcej niż w 2020 roku. I w porównaniu z planem ustanowionym ustawą budżetową wzrost dochodów jest wyższy o 11%, czyli o 3 biliony rubli. Cały wzrost wynika z dochodów innych niż ropa i gaz, ponieważ te dochody ropa i gaz spadały, to za moment. Natomiast pozasurowcowe dochody wyniosły, słuchajcie, 20,3 biliona rubli, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. W większości wzrost jest powiązany z rekordowymi wpływami z podatku VAT. Ponad połowę wszystkich dochodów niezwiązanych z ropą i gazem, czyli 11 aż bilionów, to jest sam podatek VAT. Tutaj jeszcze jest wzrost na podatku dochodowym i to wielu ekspertów bardzo zastanawia, bo do połowy roku był mocny spadek i nagle jest olbrzymi wzrost na tym podatku dochodowym. No zobaczymy końcowe dane, jak to będzie wyglądać, czy tu nie trzeba będzie zrobić jakiejś korekty, bo wydaje się, że to wręcz niemożliwe. Ogólnie rzecz biorąc, wykonanie budżetu za 2023 rok okazało się bardzo nierówne. Przez wiele miesięcy był deficyt, przez 5 miesięcy, natomiast przez 7 miesięcy rosyjski rząd podawał, że występuje miesięczna nadwyżka.
Na koniec 2023 roku przychody z wydobycia i sprzedaży ropy i gazu wyniosły 8,8 biliona rubli, czyli o 24% mniej niż rok wcześniej. Natomiast wzrosła też oczywiście część wydatkowa budżetu federalnego, wyniosła 32 biliony rubli, czyli 11% więcej niż w ustalonym planie. Ministerstwo Finansów odmówiło jednak i nie ujawniło struktury wydatków, w tym wydatków wojskowych, powołując się na chęć ograniczenia ryzyka wprowadzenia nowych sankcji. Chcesz mi powiedzieć, że te szacunki są tak, zarobiliśmy tyle, ale ile wydaliśmy, to wam nie powiemy, w skrócie. Znaczy powiemy z grubsza. Powiemy, że wydaliśmy tyle. No wiesz, tutaj rząd w tym momencie ma bardzo, ta ustawa, którą w 2022 ogłoszono w Dumie, no daje im, że tak powiem, dowolność. Oni mogą sobie te pieniądze prawie, że dowolnie przerzucać pomiędzy tymi latami i nie mają odpowiedzialności karnej, tak jak było to wcześniej, bo zawsze mogą się zasłonić właśnie tymi sankcjami czy jakimś innym ryzykiem. Okej. Przejdźmy do tematu spożywczego. Proszę odłożyć kanapki. Najlepiej to dla was, uwierzcie mi. Rząd poprosił, aby nie karmić Rosjan kiełbasą zrobioną z larw much. Mamy ciekawy spór w rosyjskim parlamencie. Wicepremier versus wicepremier. Na tle rosnących kosztów jaj i kurczaków w rządzie powstał spór o przyszłą produkcję żywności dla Rosjan. Wicepremier Wiktoria Abramczenko zaapelowała, aby nie dokarmiać Rosjan szarańczą i larwami much, jak planował wicepremier Denis Manturow. Jeśli mówisz o świerszczach i larwach owadów, nie powinieneś tym karmić ludzi. Proponujemy zrobić pokarm dla ryb z owadów, relacjonuje słowa Abramczenki, RIA Nowosti. Jednak inicjatywa pracy z mentalnością w celu nauczenia Rosjan jedzenia larw much uzyskała akceptację legislacyjną w październiku ubiegłego roku. Mówiliśmy o tym. Rząd ustanowił nową procedurę hodowli czarnych much żołnierskich. To może na front pojadą, kurde, jak żołnierskie. Profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, kierownik Wydziału Federalnego Centrum Badań nad Hodowlą Zwierząt, Roman Niekrasow, powiedział, że muchy hodowlane umożliwią ustalenie produkcji produktów z ich larw, a także innych owadów na dużą skalę. To wzmocni zaopatrzenie kraju w żywność, argumentował Niekrasow. Duzi dostawcy produktów przetworzonych oferują na rynku z owadów komponenty do kotletów, kiełbasek i zestawów do batonów proteinowych. Owady stają się rodzajem mini zwierząt, które można hodować w celu żywienia ludzi. Wspomina Niekrasow. Tak, właśnie tak, Imperium kontratakuje. Przypominamy, najprawdopodobniej poza aferą jajeczną i kurczakową czeka nas afera wieprzowa i z tych wszystkich, bo takie wrzutki się pojawiają w różnych krajach co jakiś czas, no ale myślę, że z tych krajów takich dużych to Rosja może najszybciej przejść na owady. Bo no może... wiesz, ja już sobie wyobrażam na froncie rozmowy, co ty tam masz. No ja mam sorbet, wiesz, muchę żołnierską. A ty? Czarnego żołnierza. No tak, czarnego żołnierza, nie brzmi dobrze. To czarny żołnierz ta mucha się nazywa. Tak. Okej. No. Więc czy szykuje się afera muchowa? No, może nie, natomiast spory są bardzo wysoko w parlamencie, już wicepremier na wicepremiera tarcia są, czy ich karmić, czy ich nie karmić tym, no ciekawe rzeczy, ciekawe. Ale dzisiaj będzie o jednej aferze, a więc zapytamy się was, czy powinniśmy, nie wiem, czy ją mamy na tablicy, ale to na samym końcu, a więc zostańcie z nami do końca. A teraz informacje z Chin. Na koniec 2023 roku obroty handlowe Chin z Rosją wzrosły o 26% i osiągnęły rekordowe 240 miliardów dolarów. Według Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej eksport z Chin do Federacji Rosyjskiej w tym okresie wzrósł
o 47% do prawie 111 miliardów dolarów. Import rosyjskich towarów wzrósł o 12% do 129 miliardów dolarów. A przypomnijmy, że w 2022 roku wymiana handlowa między Rosją a Chinami również wzrosła o 29% do rekordowej wartości 190 miliardów dolarów. Według wicepremiera Dmitrija Czernyszki rozliczenia Rosji i Chin w juanie stanowiły prawie 92%. I tu pokazuję po raz kolejny, dlaczego powinniśmy robić cep Chiny, gdyż te zależności są tak duże, że żeby trzymać temat, rękę na pulsie tego, co się dzieje w Rosji, trzeba orientować się w tym, co się dzieje w Chinach. Więc to potwierdza nasz pomysł, wydaje mi się. Tak, natomiast dochodzimy do bardzo niebezpiecznych wartości, jeżeli chodzi o Rosję, no bo chiński rynek jest w tym momencie najważniejszym rynkiem, najważniejszym odbiorcą towarów, najważniejszym dostawcą towarów, no naj. A ja mam informację, kto nie będzie naj. Kazachstan nie chce być naj, po raz kolejny kopie w kostkę Rosję, ogłosił pełne przestrzeganie sankcji nałożonych na eksport technologii do Rosji. Kazachstan w pełni wywiązuje się ze swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie organizacji reeksportu towarów podwójnego zastosowania do Rosji. O tym oświadczył minister handlu i integracji Kazachstanu Arman Sakkaliyev, składając raport parlamentowi na temat działań Astany mających na celu wstrzymanie dostaw towarów objętych sankcjami do Rosji. Pytanie do ministra zostało zadane w kontekście niedawnej wizyty w Astanie specjalnego wysłannika Unii Europejskiej do spraw sankcji Davida O'Sullivana. Pan O'Sullivan był zadowolony z poziomu zaangażowania nas z realizacją naszych obowiązków w zakresie kontroli międzynarodowego eksportu. Obserwuje się tendencję spadkową dostaw pewnej grupy towarów, na to też zwrócono uwagę, szczegółowo omówiono i podano liczby. Mogę powiedzieć, że dziś Kazachstan należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Minister zapewnił dziennikarzy, że w ciągu ostatniego półrocza nie udało się odnaleźć w Kazachstanie ani jednej firmy, która dostarczyłaby towary do Rosji z obejściem nałożonych na nią sankcji. Akurat nie ma się czym chwalić, jeżeli nie odnaleziono. Myślę, że takie firmy były, tylko słabo szukali. I że powodem tego jest zwiększona uwaga służb regulacyjnych krajów zachodnich. Był obrót handlowy, nie ukrywamy tego, ale wiadomo po naszej stronie, naszych zachodnich partnerów i stowarzyszeń integracyjnych listy są korygowane. Więc Kazachstan przystaje do sankcji, chwali się, że przestrzega, podali liczby Unii Europejskiej, ostatnie pół roku, ponoć jest to jakiś już spory sukces, a to dla Rosji oznacza szukanie nowych kierunków. Widzę, tu muchy komuś nie weszły. Tak, słuchaj, mówiłem ci, jak ja to czytałem, a to przeczytałem przed śniadaniem, to miałem pewne jednak problemy, nie wiem, jakiś może wrażliwy jestem. No to jest Rosja, tu musicie być gotowi na wszystko. Ale słuchajcie, mamy nową aferę, albo inaczej starą aferę, ale nie wiem, czy na naszej tablicy była, to sprawdzimy sobie na końcu. Wiesz co, ja mam podgraną chyba naszą tą. To możesz ją pokazać, więc sprawdzimy, a ja sobie przeczytam. Po tym jak prokuratura generalna zwróciła uwagę na podrabianie konserw rybnych, wicepremier Dmitrij Grigorenko polecił wdrożenie oznakowania konserw. Urzędnicy i etykietowania. Urzędnicy popierają ten środek, jednak koszty wdrożenia prawdopodobnie przewyższą zyski branży i o tym na końcu. Zaczęło się na początku grudnia, kiedy prokuratura generalna zwróciła się do wicepremiera z propozycją wypracowania kwestii oznakowania tych produktów. Prokuratura wielokrotnie wskazywała na naruszenia związane z fałszowaniem konserw rybnych. Dla przykładu pod przykrywką saury
Producenci wykorzystywali tańsze surowce, często był to śledź pacyficzny, a także niezidentyfikowane części ryb. Takie konserwy dostarczano nawet do instytucji społecznych, w tym szkół i przedszkoli. Po interwencji prokuratury generalnej anulowano ponad 8,7 tysiąca weterynaryjnych dokumentów towarzyszących, a wobec pozbawionych skrupułów producentów wszczęto postępowanie karne, no jak żeby inaczej. Obecność podrabianych towarów na rynku stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów, to prawda, prowadzi do nieuczciwej konkurencyjności i zmniejsza efektywność funkcji fiskalnej państwa, stwierdziła prokuratura generalna. Trudno się nie zgodzić. Zgodnie z wynikami kontroli jeszcze z lipca 2021 roku, a więc słuchaj, no to już dawno, ujawniono oznaki podrabiania w prawie połowie konserw Saury. Zamiast deklarowanych surowców mogły być tańsze ryby. Obecnie władze nie publikują najnowszych badań, ale eksperci i branża po cichu twierdzą, że zbliżamy się często do ponad 80-90% ze względu na konkurencję cenową, szczególnie w przypadku Saury. W ramach monitoringu jednak służba Rosjelhonsnadzor zbadała 685 próbek wszystkich konserw rybnych dostępnych na rynku, z czego okazało się, że 75 próbek nie spełniało wymagań regulaminu technicznego i nie zawierało tylko ryb, natomiast w 70 próbkach znaleziono inne gatunki ryb. W kilku przypadkach nie udało się zidentyfikować gatunku zoologicznego. Według Eurostatu od października 2023 roku w Rosji przetwarzaniem konserw ryb i owoców morza zajmuje się około 2000 organizacji. Oznacza to, że koszty przemysłu związane z wprowadzeniem etykietowania, wyniosą 250 miliardów rubli, tak szacuje prezes Związku Rybnego. Oznacza to, że jednorazowe koszty zakupu sprzętu, oprogramowania i tak dalej do etykietowania są 5-krotnie wyższe niż roczny zysk branży na koniec 2022 roku. Jaka piękna katastrofa. Nie pytaj mnie, jakie gatunki, po prostu, wiesz, no bo czasami są te przemielone i tak. Oni brali próbki i to niczego im nie pasowało, co znają, nie? Tak, ale to po prostu mnie rozwala i to, co dzisiaj komentujecie po prostu na czacie, to ja nie mogę powstrzymać się ze śmiechu. Dzisiaj przechodzicie samych siebie, piątek wam wszedł, dzisiaj chyba nawet mocniej niż nam. Ale spróbujmy dokończyć, bo to jeszcze nie koniec, mamy jeszcze inną informację. Zapytano rosyjskich emerytów, ile chcieliby zarabiać. Aktywni zawodowo Rosjanie chcą otrzymywać na emeryturze 47 tysięcy rubli miesięcznie, czyli jakieś 2,5 razy więcej niż obecnie średni poziom świadczeń emerytalnych w kraju, więc troszeczkę im się to rozbiega. Jak ustalili badacze, pożądana wysokość przyszłej emerytury zależy od płci. 48 700 rubli dla mężczyzn, 46 700 rubli dla kobiet. Jest to około, słuchajcie, między 2100 a 2200 zł. To jest szczyt marzeń rosyjskich emerytów, a emerytury są 2,5 raza mniejsze od tego szczytu marzeń. W listopadzie 2023 roku realna wielkość przyznanych emerytur w Rosji spadła o prawie 1,5%. Według Eurostatu średnia emerytura wynosi 19 626 rubli, czyli 875 zł. Tak wygląda średnia emerytura. Od tej średniej mamy jeszcze emerytury oczywiście niższe i dużo niższe niż te 875 zł. Nominalnie w ciągu roku emerytury wzrosły o 1000 rubli, czyli o 5,9%, natomiast cały wzrost został pochłonięty przez inflację, która w listopadzie przyspieszyła do 7,5%, a jeśli liczyć realną inflację, no to emeryci zbiednieli jeszcze bardziej. Badanie HSE wykazało, że w kontekście pogarszających się świadczeń
46% Rosjan uważa, że państwo musi przede wszystkim skierować środki finansowe na wypłatę emerytur. Ja tu tylko przypominam, że w Rosji żyje 40 milionów emerytów, którzy zarabiają średnio 875 zł, zamarzają w blokach, a teraz będą jedli muchy i ryby niewiadomego pochodzenia. Rząd widzi priorytety inaczej. W 2024 roku zamierza zwiększyć wydatki na wojsko o 70%, a emerytury zakłada podwyżkę o około 6,3%, czyli znowu poniżej obecnego poziomu inflacji, więc kolejny rok, czyli 2024, będzie dociśnięciem jeszcze bardziej emerytów rosyjskich, co jest przykrą sprawą, bo naprawdę mają ciężko. I z tym akcentem, gdyż Pawłowi zabrakło słów, ja pragnę się... Nie, ja czytam wasze komentarze, tutaj widzę dosyć dużą kreatywność. My dziękujemy, zachęcamy do obejrzenia jeszcze raz wczorajszych trzech materiałów. Czekaj, bo tutaj masa huku już poleciał. Dobra, widzę, że na bogato te komentarze. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.